Urodziłem się 7 stycznia 1936 roku w miejscowości Brzuchowice. Jest to miejscowość weekendowa dla lwowiaków. Mało zamieszkała była przed wojną, właściwie same pensjonaty, kawiarenki i lwowiacy tam przychodzili sobie na pogaduszki. Była tam skocznia narciarska na takim wzgórzu i tam moi dziadkowie mieli pensjonat i kawiarenkę, która nazywała się Nowy Świat. W tym pensjonacie się urodziłem i długo tam nie mieszkałem, bo ojciec otrzymał pracę w Baworowie. Ojciec skończył 9 klas gimnazjum w Kołomyi i to było podstawą, że mógł się dostać do szkoły, 4-letniej szkoły ekonomiczno-handlowej w Lwowie. Jak odbywał praktyki, to odbywał je u hrabiny baworowskiej na majątkach. Baworowo, Budzanów i Skomorochy. Ta praca nie polegała tylko na księgowości, bo musiał subiektem być i na koniu jechać i jako ekonom jeździć, doglądać. Po odbytych praktykach, po skończeniu tej szkoły, hrabinie się spodobał. Ojciec go zatrudniła u siebie. Z Baworowa został awansowany do Skomoroch i tam już dostał samodzielne stanowisko zarządzającego w całym majątku i zaczęły się dobre czasy. Moje dzieciństwo zapowiadało się sielsko-anielskie. Wszystko miałem, czego dusza zapragła. Żywiony byłem tylko na rosołkach gołębich i ochrzczony byłem dopiero w tym Baworowie. Rodzicami chrzestnymi została pani hrabina baworowska, a ojcem chrzestnym jej zarządca Franciszek Skóra. Napadli Niemcy na Polskę i ojciec, ponieważ po szkole również skończył podchorążówkę, także na wojnę poszedł już jako chorąży. Hrabina prawdopodobnie do Stanów uciekła, a nas zawiózł do swoich rodziców, do wsi Pistyń, tam gdzie dziadek całe 20-lecie międzywojenne był dyrektorem tej szkoły i tam zaczęła się cała nasza gehenna. Rosjanie wyłapywali wszystkich żołnierzy. No więc w tym Pistyniu, jak Rosjanie wkroczyli, to nas szukali, bo nie tylko oficerów łapali, ale ich rodziny też. Mieliśmy dobrego znajomego w gminie i przyszedł do dziadka, bo był bardzo szanowany dziadek tam przez wszystkich, nawet przez Ukraińców. I powiedział: synowa z wnukiem za 15 minut nie mogą tu być, bo przyszedł list gończy. Oczywiście chodziło o Syberię, nie? Żeśmy zdążyli wybiec z tej szkoły i u takich znajomych na strychu przechowali nas do nocy i potem wróciliśmy z powrotem do Pistynia, jak wszystko się już uspokoiło. Niemcy wkroczyli do Pistynia. Wracam ze szkoły po lekcji do domu. Wyskakują żołnierze niemieccy. Patrzę, przede mną idzie Żyd. No to jeden go od razu zaszczelił. Jak zobaczyłem tą spływającą krew na ziemię i po ubraniu rozbryzgany mózg, stanąłem jak kamień wryty, jak posąg i czekałem po prostu na swoją kolej. Wśród Żydów nastąpił popłoch. Zaczęli z domu wychodzić, kobiety z dziećmi uciekać na pole poza domy. No to dla nich była właśnie cała frajda, że mieli do kogo strzelać. Zdążyłem tylko zauważyć, jak jedna kobieta miała dziecko, niemowlę w takiej chuście zawiniętej, przewinięte przez ramię i on biegł za nią. Zaszczelił ją, ona się przewróciła i tego dzieciaka w tej chuście 2 razy strzelił. Wrócili wszyscy do samochodu. Cała akcja trwała nie dłużej jak 15-20 minut i odjechali. I było wszystko po tych Żydach.
Jak Rosjanie wkroczyli z powrotem i nastąpiło tak zwane wyzwolenie, to oni się osiedlali w miastach, a Ukraińcy wtedy zaczęli palić polskie domy, kościoły i mordować Polaków. Chodziłem do kościoła jako ministrant i był taki ksiądz Grzesiowski, był bardzo fajny człowiek. Jak przyjechali do niego w biały dzień, przyjechali na 2 koniach Ukraińcy, wyprowadzili go z plebanii siłą, związali mu ręce liną, przytroczyli do siodła do konia i wio. I tak długo, jak długo zdążył kroki stawiać, to stawiał. Jak już nie miał siły i padł, to tak długo go ciągli, aż go po prostu zaciągli, aż skonał. I ostatni raz do mszy służyłem właśnie na jego pogrzebie. Ukraińcy potrafili uszy obcinać, języki. Kobiecie potrafili brzuch rozciąć, wyciągnąć płód, który drgał na stole i mówili, to jest wasz polski orzeł. Byli Ukraińcy, spalili wieś i byli ci, którzy w tej gehennie, narażając własne życie, ratowali nas. Dmytro Lukaczuk był zatrudniony przez dziadka mojego w szkole jako taki goniec, posłaniec, żeby mógł sobie zarobić i żyć, bo był z biednej rodziny. I ojciec, jak szedł na wojnę, to mu powiedział: Dmytro, ty masz się opiekować Jurkiem i Ireną. No i on się okazał, jak ojciec mu kazał się nami opiekować, że się opiekował do samego końca i pomagał, ile tylko mógł. No, jak się pistyń palił, to zatrzymaliśmy w jego rodzinnym domu. Ale się okazało, że któryś z tych banderowców widział, że my tam uciekamy i tam żeśmy weszli i przyszedł po nas. No to wtedy ten Dymitr wyszedł na próg: weźmiecie ich, ale po moim trupie. Dymitr nam kazał zejść i przez ogrody dopiero wybiegliśmy do lasu. Wieś była położona w dolinie rzeki, która się nazywała Pistynka. Z jednej strony była góra, która się nazywała Klifa, i oni na tych górach byli z CKM-ami. I jak myśmy uciekali, to musieliśmy tą rzekę, tą Pistynkę przekroczyć, żeby się dostać do lasu. No to już tak na pół drogi, jak byliśmy, ja już nie miałem siły i mówię: mamusiu, zostaw mnie, niech mnie zabiją, a ty masz siłę, to uciekaj. Uciekliśmy, żadna kula nas nie dosięgła. Jak byliśmy już w tym lesie, na brzegu tego lasu stała taka ukraińska chata. Firankę palcem ktoś odsłonił i kiwa na nas. Doszliśmy do tej chałupy, to był też Ukrainiec i mówi, że tam z tyłu jest budynek gospodarczy, a pod nim jest drabina. Przystawcie i na górze jest siano. I tą drabinę wciągnijcie za sobą. Mówił po ukraińsku: no ja nic one znają, bo gdyby nas tam złapali, to jego to samo czekało co nas. Ponieważ dziadek miał wśród tych Ukraińców dużo takich przyjaznych ludzi, przebrał nas w ubrania huculskie, mięsa hucuła małego i mamę też w te kubraki, i wozem drabiniastym starał się nas zawieźć do tej Kołomyi. No i poszliśmy do tej Kołomyi. Polscy nauczyciele od razu zaczęli uczyć i zacząłem chodzić do szkoły tam. Pewnego dnia siedzimy w szkole, przychodzi pani do klasy i mówi: chłopcy, uciekajcie gdzie kto może. Przez okna, drzwiami, my wam nic nie pomożemy, bo podjechał rosyjski wóz i wyłapują wszystkich nie wiadomo gdzie. Moja mamusia wyszła przed ten dom, a tam 2 Rosjanki się kłóciły, która tu będzie mieszkać. No to już wiedzieliśmy, że nie wrócimy. Powiedzieli nam tak: proszę tu nic nie zabierać, bo my was zabieramy do meldunków i za chwilę was przywieziemy. Okazało się to wielkim kłamstwem. Nie zawieźli nas do meldunków, tylko zawieźli nas na dworzec, wsadzili do bydlęcych wagonów, powiedzieli, że nie wolno nikomu wychodzić, że odjeżdżamy, bo my jesteśmy prowiślański naród. Dmytro, to on nam cały czas jednak pomagał. Ile mógł, tyle zrobił dla nas.
Na końcu myśmy już prawie odjeżdżali, jak on jeszcze zdążył przyjść i wsiąść do tego wagonu i z nami jechał do Polski, bo on nie miał nic do szukania, tam by go zatłukli. Za to, że nam tak pomagał, Polakom. Wyjechaliśmy 15 stycznia w Kołomyi i w Szemotułach wysiedliśmy 15 kwietnia. W takich barakach był urząd ziemski, gdzie przydzielali po niemieckie gospodarstwa. No. W ten sposób nas osiedlili koło Szamotów w wiosce, która się nazywała Piotrkówki. Ojciec nas szukał. Szukał nas przez Czerwony Krzyż. Dostał odpowiedź, żeśmy zginęli w czasie II wojny światowej. Ojciec dostał się do tej Francji, walczył w obronie Francji. Jak Francja skapitulowała, to łódką uciekał do Anglii, wziął udział w bitwie o Anglię i jak skończyła się ta bitwa, to na ochotnika zgłosił się na Bliski Wschód i razem z armią Andersa dalszy szlak bojowy łącznie z Monte Cassino. On do kraju wrócić nie mógł. To już wszyscy z historii chyba dzisiaj wiedzą. Został nazwany za ten cały swój szlak bojowy, że jest tchórzem i zdrajcą polskiego narodu. Po 25 latach pierwszy raz zobaczyliśmy się, napisał do mnie Lizji w Poznaniu na dworcu, żeśmy się spotkali. Powiedział: Jurek, jak byłem w Anglii, to nigdy nie myślałem, że muszę przyjąć angielskie obywatelstwo. Ani mi się to nie śniło. No ale jak się okazało, że chcę się z wami zobaczyć, to musiałem przyjąć, żeby mnie tu nie mogli zatrzymać. Dziadek mój był taki przezorny, że jak Ukraińcy zaczęli palić wkoło te polskie wsie, to w takie 2 kufry wszystkie ważne rzeczy schował i zakopał w ogrodzie. I z tymi 2 kuframi przyjechaliśmy. W ten sposób te wszystkie dokumenty dlatego tylko posiadam. Jest album z mojego dzieciństwa, to ja robiłem te zdjęcia z klisz, które były tam schowane. Teraz po wojnie.